Igrzyska Poczekaj. Już jesteśmy. Igrzyska olimpijskie w tym roku zaczęły się z przytupem. Raz, że po raz pierwszy się to odbyło poza kontekstem stadionowym. Po drugie, inkluzywność całej uroczystości budziła raczej kontrowersje niż zachwyt. Po trzecie, działy się różne inne kolateralne rzeczy, także w Polsce, w naszej telewizji i tak dalej, i tak dalej. Jest o czym gadać, ale my się skupiamy przede wszystkim na tym, co ewentualnie mogłoby dotyczyć naszej wiary, naszego przeżywania relacji z Jezusem, a ściślej mówiąc, tego wszystkiego, w czym wyraża się lub no właśnie zobaczymy, czy tu w ogóle chodziło o cokolwiek religijnego, czy nie. Hasło bluźnierstwo będzie nam też towarzyszyć. Bluźnierstwo, profanacja, takie rzeczy. Witamy Was serdecznie. Cieszymy się, że już pierwsze osoby się zalogowały na naszym live, więc tradycyjnie, jak zawsze, prosimy Was, dajcie nam tylko znać, bo my siebie słyszymy dobrze, czy nas słychać, czy nas widać. I dajcie nam proszę znać, skąd jesteście, skąd przybywacie, kiedy już się będziecie tutaj logować i jaką macie pogodę, bo może tego nie widać, ale ja tutaj się rozpływam przy tym mikrofonie, bo jest w Anglii w tej chwili. Ja jestem w Anglii, Robert na polskim wybrzeżu i nie wiem, Robert, ja się rozpływam w tej chwili, to jest za gorąco u nas. Jak dla mnie też jest za ciepło. Nie był, powinien przyjechać. To jest piękne lato. Tak. No czekam, słuchajcie, i co? Nikt się nie odzywa, z taką pewną dozą nieśmiałości. Nie wejdziemy, słuchajcie, na antenę, dopóki, w sensie naszego gościa nie wprowadzimy, bo o gościu to zaraz powiemy, jak się dowiemy, czy w ogóle nas słuchacie. Bo jak tak, to przeprosimy gościa i Nie, umówimy no się oczywiście, innego. O, jest Edwin z Sochaczewa Mazowieckiego, pierwsza osoba, super. Edwin, ja cię nie kojarzę, ty byłeś już wcześniej na naszych live'ach, czy to dzisiaj po raz pierwszy? Halo? No czekaj, no to nie usłyszysz, to wiesz, to... Nie, ja przepraszam, bo mi się urwałeś, wiesz, przez chwilę cię nie miałem w ogóle w słuchawkach. No to podobnie. O, jest Anna Maria potwierdza. Tak, widać, słychać. No to dobra. No, przetrzymaliście nas dzisiaj, słuchajcie, z tym potwierdzaniem. Zgodnie z zapowiedzią nie jesteśmy dzisiaj sami, chociaż na razie tylko my we dwóch jesteśmy widoczni. Robert, kto będzie dzisiaj naszym gościem? I wizualnie poniekąd tak zostanie, prawda? No, widzę, że się nam rwie chyba dźwięk, bo ja już Tak. zdążyłem ci zadać pytanie, ale ty go chyba Nie usłyszałem tego. Nie usłyszałeś, bo chciałem cię właśnie, pytałem cię o to, kto będzie dzisiaj naszym gościem. Was też cię nie słyszę. To mamy poważniejszy problem z połączeniem. Proszę? Mówię, że mamy poważniejszy problem techniczny w takim razie z połączeniem. Anna Maria z Bochni. Witamy serdecznie, Aniu. No, zobaczymy, czy nam się ten problem minie. Mamy pewną inną konfigurację techniczną niż zwykle, ale to sobie mam nadzieję, że ten problem przejdzie. Robert, więc jeszcze raz spróbuję zadać ci to samo pytanie. Kto dzisiaj będzie naszym gościem? Naszym gościem dzisiaj będzie Dominika Szczawińska, dziennikarka, teatrolożka, teolożka. Osoba kompetentna z jednej strony, z drugiej strony osoba też zajmująca się zawodowo tematyką, która nas dzisiaj interesuje, bo już pewnie niejedną rozmowę na ten temat przeprowadziła. Witamy Cię, Dominiko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i a propos pogody, o którą wcześniej pytaliście, to ja też się dorzucę, że w Tatrach polskich niestety zaczęło padać, a ja tu przyjechałam odpoczywać. Aha. Dominiko, bo nie wiem, czy nie doleciałem do Przemka. Coś nam dzisiaj słabo idzie, ale ja będę i tak mówił,
bo to się i tak nagrywa. W każdym razie Ja cię słyszę. tak. Słuchajcie, no tak się zrobiło, że rozpoczęcie, inauguracja w kręgach osób mniej lub bardziej religijnych i to nie tylko po stronie chrześcijańskiej czy szczególnie katolickiej, ponieważ wydźwięk fragmentów tego, co tam zostało pokazane, mógłby ewentualnie wskazywać na próbę spostponowania Eucharystii, czy jeszcze bardziej ostatniej wieczerzy. Myślisz, że to tak mogłoby być? Że to o to właśnie może chodzić? Że twórcom o coś takiego chodziło? O to mnie Mhm, pytasz? Bo mhm. myślę, że nie. To znaczy, ani nie chcę wyjść na kogoś, kto jest przesadnie naiwny i w związku z tym łyknął po prostu jak kluseczkę to, co powiedział reżyser całości, tak, Tomasz Joly, że absolutnie, że to było tylko i wyłącznie nawiązanie do bogów Olimpu, że nikogo nie chciał skrzywdzić, urazić i przeprosił. No, przez myśl nie przemknęło, że jednak setki, tysiące ludzi zauważą tam coś innego. Ale też nie chciałabym przypisywać mu od razu takich intencji, jakie przypisały mu, no właśnie znowu tutaj do dużych liczb się odwołam, setki chociażby internautów, którzy to, że wyrażają, że zostali dotknięci, zranieni, że to jest dla nich ważna sprawa, że to nie można szydzić z symboliki religijnej, to tu jest pełna zgoda. Ja też tak uważam. Natomiast ja mam problem, i to już na wstępie tej naszej rozmowy chcę podkreślić, mam problem duży z reakcją chrześcijan, którzy chcą bronić swojej wiary. No, myślę, że szczególnie w tak zaityzowanym świecie jak Francja, w takim społeczeństwie, gdzie naprawdę wyjaśnienie, czym jest chrześcijaństwo i o co chodzi chociażby w ostatniej wieczerzy, jest sztuką, jest wyzwaniem. Pewnie prędzej skojarzą to z Danem Brownem i kodem Leonarda da Vinci niż naprawdę z Ewangelią. To myślę, że trzeba sobie troszeczkę najpierw się zatrzymać i później zastanowić, jak reagować, jak mądrze o Ewangelii i o naszych religijnych uczuciach mówić. Myślę, że tu dotykamy dwóch rzeczy, bo jedna strona to jest właśnie jak w ogóle reagować na tego rodzaju powiedzmy przejawy czy środki wyrazu artystycznego, tak to póki co nazwijmy. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz to jest to, czy rzeczywiście jest na co reagować, no nie? Bo tak jak mówisz, nie wiadomo dokładnie, jak wielką lub jak małą świadomość mają autorzy, tym bardziej, że kultura, to co moglibyśmy nazwać kulturą chrześcijańską, a to co ktoś kiedyś bardzo trafnie ujął jako imaginarium chrześcijańskie, nie jest dzisiaj tak oczywiste i nie jest dzisiaj tak powszechnie dostępne dla współczesnych. Jeszcze patrzymy na to, że faktycznie taka chociażby podstawowa edukacja dotycząca już po prostu wiedzy religijnej, ikonografii religijnej, że to przecież każdy widzi, tak? No nie każdy. Mam świeżo w pamięci sytuację, kiedy spaceruję po naprawdę już którejś tam 10. sali Louvru w towarzystwie młodzieży, przyjaciół mojej córki, Francuzów, tak? Były też tam osoby, które są właśnie pochodzenia arabskiego, ale wychowane, urodzone we Francji, uczące się we francuskich szkołach. Naprawdę na te parędziesiąt sal nie byłam w stanie ta młodzież powiedzieć, no, no trzeba to wziąć pod uwagę. Oczywiście, kiedy mówimy o ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci, to się już wymyka. To jest, można wręcz powiedzieć, taka ikonografia popkultury, tak? To wszyscy wiedzą, co to jest za No obraz. właśnie, no właśnie, no właśnie. Ale czy wiedzą, czym jest ostatnia wieczerza, czy wiedzą, prawda, tak już głębiej mówię, czy wiedzą, jakie jest przesłanie, czy wiedzą, co nas boli, kiedy się z tego ktoś śmieje, szydzi, albo chce to jakoś użyć, prawda? To już jest inne pytanie. Ja bym zadał jeszcze kolejne. Czy my sami wiemy, co nas boli?
Bo powiem ci tak, kiedy myślę sobie o tych wszystkich przejawach braku wrażliwości, czy tego, co mógłbym nazwać ranieniem uczuć religijnych, bo to tak się też przyjęło o tym mówić, to się czasami zastanawiam, czy poczucie zranienia w nas wierzących bierze się stąd, że ktoś dotknął świętości, czy że ktoś dotknął tego, co dla nas jest ważne. I teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy mówili, jeżeli tak, a jeżeli tak, to zupełnie co innego i to ma inne znaczenie. Tylko warto sobie samemu zadać pytanie, wydaje mi się, mnie denerwuje. I czy byłbym skłonny raczej do tego, żeby cierpieć, czy może żeby zareagować tak jak wyznawcy Mahometa, czy raczej lepiej powiedzieć muzułmanie na jakiekolwiek poniżanie Koranu, tak? Mhm. Wiesz co, ja powiem inaczej. Ja wiem, co mnie pierwsze zabolało, to znaczy naprawdę zabolało mnie sposób dyskutowania na ten temat. I no pewnie przede wszystkim jednej strony, bo gdzieś ten mój internet, to co mi Facebook wypluwa, to są przede wszystkim komentarze ludzi wierzących, komentarze ludzi sprawą przejętych. Jedni usprawiedliwiają, tłumaczą, inni wzywają do obrony wartości, ale, ale sposób tej rozmowy to mnie zabolało. Druga rzecz, to jak zaczęłam się zastanawiać i pytać, czy to Pana Boga naprawdę by coś takiego dotknęło, co tam się wydarzyło. No może tylko to się to głupie pytania, no ale ja tak o tym pomyślałam. Mhm. Nie mówiąc już o tym, że co by to miało oznaczać obrona wartości religijnych, na czym by ona miała polegać i o jakie wartości konkretnie by chodziło. No tak. Ja mam Zwłaszcza, jeszcze takie jedno. zwłaszcza przepraszam, jeżeli mówimy o tym, że Ostatnia Wieczerza akurat Leonardo da Vinci weszła już do takiej popkulturalnej ikonografii, jak No powiedziałaś. tak, i popkulturalnej, i tak jak mówisz, ikonografii, ale też jest to tak opaczony obraz, brzydko powiem, że on naprawdę nie mówi. Już prędzej nam historia samego Leonarda więcej działa młodym ludziom na pewno, ale współczesnym na wyobraźnię. Zresztą to też od razu zostało przywołane przez jedną czy drugą stronę, kim był Leonardo, a kogo przedstawia, tak, kto był wzorem Chrystusa i tak dalej. No cała taka wręcz plotkarsko. A ja sobie, wiesz, ja sobie ciągle myślę, czy my tą reakcją, taką bardzo nerwową, taką bardzo skupioną na tym, że my się nie zgadzamy, że to nas boli, że to nas obraża, czy my nie robimy czegoś złego w tym sensie, że powiększamy dystans pomiędzy nami a ludźmi, którzy faktycznie Ewangelii nie znają, albo nie chcą znać, albo Mhm. odrzucają. Pogłębiamy tak bardzo, że kiedy przyjdzie inna refleksja, a mianowicie taka, że no co jest naszym zadaniem tutaj? Naszym zadaniem jest tą Ewangelię zanieść, wytłumaczyć, wyjaśnić, podzielić się nią, zachwycić nią innych. No to będzie bardzo trudne. To będzie bardzo trudne, Mhm. jak ten dystans tak powiększymy. I to nie dlatego, że my teraz mamy zakłamywać. To jest świetny moment, kiedy możemy dlaczego nie Leonardo i to dzieło sztuki, tylko dlaczego ten Chrystus i apostołowie i Ostatnia Wieczerza i co się wtedy dokonało i dlaczego też dla katolików to jest istotne, bo myślimy wtedy też i wierzącym, tak samo jak my, trzeba wyjaśniać, czemu Eucharystia jest dla nas istotna i co to znaczy komunia. No naprawdę, jak my będziemy tak bardzo tylko i wyłącznie krzyczeć, że tak nie wolno, to zakrzyczymy tę przestrzeń, gdzie można wyjaśniać, zachęcać i inspirować. Tak mi się wydaje. Znaczy z krzyczącymi nikt nie chce w ogóle rozmawiać, no nie? Bo jeżeli na mnie krzyczą, to ja mam inne towarzystwo, z którym się lepiej dogaduję i po co mam gadać z tymi, co na mnie krzyczą. No ale z drugiej strony słynne pluszowe chrześcijaństwo i taki zarzut takiej miękkości w stosunku do
do tego, co niektórzy uważają za bluźnierstwo, no jest dla wielu wierzących, tradycyjnie wierzących, nie do przyjęcia. Również dlatego, że mam wrażenie, że wielu z nas chwyta się tego rodzaju znaków, tego rodzaju symboli jako czegoś ważnego dla nich samego, jako czegoś, co wytycza drogę wiary. No to jest to, co zawsze mnie troszkę napawało pewną obawą, że my sobie szukamy pewnej takiej bezpiecznej, że wiara jest raczej kwestią ufania i to konkretnej osobie, ufania Jezusowi, a nie poszukiwanie tych bezpiecznych przejść. Natomiast te symbole, no to są takie latarnie albo znaki drogowe na drodze naszej wiary i mam wrażenie, że jest to jednak coś z lęku tego rodzaju gwałtowna reakcja, nie wydaje ci się? Wiesz co, ja tak się zastanawiam nad tym, co powiedziałeś o tej bezpiecznej drodze wiary. No trochę tak, taka to bezpieczna z jednej strony, a z drugiej strony gwarancja, że mam rację. A, Prawda? Gwarancja, oczywiście, że jestem po tak. dobrej stronie, gwarancja, że nikt mi nie zarzuci, że tutaj jestem nie ortodoksyjny, tak, czy nie wystarczająco stanowczy i tak dalej, i tak dalej. To ja też to mocno widzę. Pluszowe chrześcijaństwo, ja tego określenia, jakkolwiek uważam, że jest kapitalnie, bo określa jakieś zjawisko, ale trochę mam z nim problem, bo zawsze się zastanawiam, że też łatwo, mówiąc chociażby takie rzeczy, jak ja przed chwileczką mówiłam, tak, z czym mam problem w kontekście tej całej sytuacji, Mhm. łatwo też jest przykleić taką łatkę pluszowego chrześcijaństwa, prawda? Mhm. A nie chciałabym, ponieważ wiem, że muszę samą siebie pilnować, żeby nie wejść w takie buty kogoś, bo łatwo jest być w takich butach kogoś walczącego, prawda? I tutaj tupiącego. A wcale niekoniecznie jest łatwo być w butach kogoś, kto próbuje zrozumieć inaczej myślących, prawda? Próbuje jakoś to jakoś zrozumieć okoliczności. Ty wcześniej mi przedstawiałeś, że jestem teologiem z wykształcenia i teatrologiem i to może też tych, którzy są z nami trochę jakoś obłaskawi, jeżeli się na mnie zrzymają, że ja tak patrzę też na to jako na stricte artystyczne, nawet jeżeli uważam, że tutaj ten cudzysłów przy słowie artystyczny jest jak najbardziej właściwy, bo nie wszystko mi się tam wydawało wartościowe i ciekawe, ale no patrzę na to, że no nie można na dzisiejszą sztukę i na dzisiejsze performanse, na dzisiejsze przedstawienia patrzeć na takiej zasadzie, jakbyśmy to traktowali jak Biblię Pauperum, tak? To znaczy chcemy, żeby to było parenetyczne, pouczające, budujące wartości i tylko tak. No nie, no dzisiaj tak to się nie uda. Ja też bym chciała, żeby świat sztuki był światem piękna, harmonii i pokoju, ale no sztuka ma też inne zadania, tak? To znaczy tam się będą siłą rzeczy działy rzeczy, które nas będą irytować, boleć, gorszyć, wyrzucać z jakichś kolei, no bo to ta sztuka jest, tak? Więc no nie patrzmy na to, jakby to było przedstawienie zrobione na kościele. Czasami takie oczekiwania. Ksiądz Andrzej Draguła w innym podcaście, w rozmowie z Karolem Grabiasem mówił o tym, że sztuka dzisiaj już nie tylko niekoniecznie prezentuje wartości etyczne, ale trudno nawet doszukiwać się pewnych wartości estetycznych, takich ogólnodostępnych wartości estetycznych, bo sztuka, mówił ksiądz Draguła, trochę dyskutuje sama z sobą, sama siebie ocenia w swoim własnym środowisku, swoimi własnymi kategoriami, niezależnie od tego, co ktokolwiek myśli. I ona się staje troszkę taka nie tyle inkluzywna, co implozywna, taka troszeczkę jakby do środka się kierowała, nie na zewnątrz, nie? No a my do tego, żeby ją zinterpretować, odebrać, odczytać, używamy kategorii z naszego, ja Tak. myślę, my chrześcijanie, prawda, Mhm. z naszego świata wartości przede wszystkim, a później też estetyki i tak dalej. I to nie zadziała, to nie zaskoczy, to nie ma siły i i narażamy się właśnie na co się narażamy? Na to, że faktycznie będziemy się czuć odosobnieni i obolali w tym Mhm. zderzeniu,
a druga strona będzie uważać nas za śmiesznych i jakichś tak. To jest akurat mniej ważne, za kogo nas ta druga strona uważa, bo jest wystarczająco mocno skupiona na sobie samej, ale no nie róbmy sobie tego, tak bym powiedziała, nie róbmy sobie tego. Nie my patrzmy na dzisiejszą współczesną sztukę tak, żeby ona była wyrazicielem wartości, pod którymi się podpiszemy. A z drugiej strony też uczciwie powiedzmy, że to nie jest tak, że świat dzisiaj jest zupełnie neutralny w stosunku do tego, co jest ważne dla chrześcijan. Ponieważ chrześcijanie prezentują pewien sposób myślenia, pewne rzeczy są dla nas ważne i to są takie rzeczy, które czasami budzą sprzeciw no to są zagadnienia moralne chociażby, no nie? Budzą sprzeciw w wielu osobach. Ja już zostawiam trochę na boku to, w jaki sposób my bronimy tych rzeczy, które są dla nas ważne, bo to jest osobny rozdział i to można drugie tyle powiedzieć, co powiedziałeś na temat reakcji na przejawy sztuki. No ale też trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo jest nacenzurowanym w pewnym sensie, w tak zwanym dość liberalne, żeby nie powiedzieć lewicowe, ale co to teraz znaczy, to też właściwie nie wiadomo, bo nie społecznie lewicowe. No, o pewną równowagę, nie uważasz? No i całe szczęście, prawda? Tu musimy chyba głośno powiedzieć i Bogu dzięki, że udaje się nam być znakiem sprzeciwu, że udaje się mieć smak, tak, o tej soli już nie wspomnę, że mamy mieć wyrazisty smak, bo oczywiście, że tak. Ja jestem w 100% za tym i dlatego tak jak wcześniej mówiłam, nie chcę łatki pluszowego chrześcijaństwa, które pójdzie na kompromis z każdym i wszędzie. Tylko żebyśmy nie ze względu na drugiego człowieka my mamy być często znakiem wartość samą w sobie, tak? Ze względu na jego dobro, na jego zbawienie, mówiąc już tak zupełnie wprost, tak? Dlatego czasami musimy powiedzieć bardzo głośno coś, że się nie zgadzamy, że bronimy życia, że dla nas chociażby wracając do tej obrazy uczuć religijnych, a bardziej do bluźnierstwa, od którego zacząłeś, bo ja myślę, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z bluźnierstwem. Absolutnie to by musiało być świadome i ten symbol religijny, znak musiał być też jednoznaczny, tak? To nie był zamach na Eucharystię jako taką na Igrzyskach Olimpijskich, tylko to była manipulacja symbolami, tak myślę, trzeba powiedzieć. Wobec czego ja myślę, że no, tam, gdzie jesteśmy, gdzie mamy być wyraziści, gdzie mamy być intensywni w sprzeciwianiu się, to musi być ewidentnie pokazane, że to jest dobro człowieka. No, dlatego Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. A nawiasem mówiąc, celem organizatorów prawdopodobnie rzeczywiście, jeśli mogę cokolwiek przypuszczać, nie było sprofanowanie czegokolwiek, ile wywołanie reakcji. Tej właśnie, której jesteśmy świadkami lub jakiejkolwiek innej, grunt, żeby to nie pozostało bez echa, bo do dzisiaj tak to raczej działa. No, prawda, byle o nas mówiono, tak? Nieważne, czy dobrze, czy źle, no jest niestety ta taka smutna zasada dzisiaj funkcjonuje i ma się dobrze. No takie pytanie, myśmy sobie też w podcaście, który nagrywałam na temat, a może nie tyle na temat, co pretekstem były to otwarcie igrzysk z podcaście z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego nam tak łatwo jest i tak chętnie przypisujemy drugiej stronie złą wolę i wręcz uważamy, że to jest takie roztropne i takie mądre, że my podejrzewamy, że na pewno ktoś chciał ugodzić, że to jest hipokryzja, jeżeli się tłumaczą, że nie chcieli, że to jest niemożliwe, że na pewno ktoś, kto robi w sztuce, że tak brzydko powiem, to na pewno przewidział, przekalkulował, że to tak będzie rezonowało. Ja myślę, że to taka błogosławiona naiwność też mogłaby być czymś dzisiaj cennym, tak? To znaczy, bo naprawdę mamy sporo do zrobienia innych rzeczy. Tym bardziej, że postawa reaktywna, taka, o jakiej mówimy, wydaje mi się oznaką tego, co wydaje nam się, że walczymy o wolność, tak? O wolność, swobodę wyznawania naszej wiary i tak dalej. Ale mam wrażenie, że do wyznawania wiary jest potrzebna nasza własna, osobista wolność
to znaczy wolność do wypowiadania się, bez konieczności ciągłego odnoszenia się, czy protestowania, czy odnoszenia się do tego, co ktoś inny zrobił lub powiedział, bo ta reaktywność, mam wrażenie, świadczy trochę o tym, że tak jakbyśmy my sami nie mieli niczego do zaproponowania, a mamy, jak powiedziałeś Mm. wcześniej, nie? Mhm. Mm. Czy ja pozwolę sobie tutaj, Jest przepraszam, w tym Przemysław. momencie się wtrącić do waszej rozmowy. Ja sobie tak postanowiłem, że będę tu się raczej skupiał na tych technikaliach. No właśnie, bo miałem powiedzieć, że teraz by się przydały jakieś głosy. Nie, ja chcę wystąpić z w obronie kosmosu. w obronie tych, którzy się oburzają, bo to jest tak, że tak słuchając was, nie, generalnie się z wami zgadzam, tylko jest małe ale, znaczy a może duże, ale większość z nas, katolików, chrześcijan, no dobra, nie będę się może za wszystkich chrześcijan wypowiadał, ale mam wrażenie, że wśród katolików my nie jesteśmy przygotowani na te nowe czasy, na tę nową sytuację, w której no ktoś no, używa swobodnie, tak, naszych symboli, czy ja teraz nawet nie chcę się odnosić wyłącznie do tego performansu w czasie otwarcia igrzysk, ale szerzej do symboli, które są używane. Tu przypomnę może tym najstarszym przypomnę, a innym powiem. Pierwsza taka głośna akcja, którą można podciągnąć pewnie jakoś pod te bluźnierstwa, to słynna okładka tygodnika Wprost i Matka Boska w masce gazowej, czy w ostatnich czasach pani Nieznalska i jej dzieła. Wiecie, no to są takie rzeczy, kiedy ja rozumiem ludzi, których to boli, mnie też to boli i rozumiem, że ktoś sobie z tym nie jest w stanie poradzić w taki sposób, że no tak, no Bóg jest większy, nie? Myślę, że to jest zupełnie naturalna i spontaniczna potrzeba, wewnętrzna potrzeba zareagowania na taką sytuację. I teraz jest pytanie tylko, jak reagować? Czy to mają być reakcje w stylu listy protestacyjne, manifestacje, no nie wiem co jeszcze. A jeśli nie, no to jakie? Nie? Co mamy zrobić, kiedy nam ktoś wchodzi w naszą przestrzeń sakrum i, przepraszam, no może nie powiem co robi, no, ale brzydko robi. Tak chyba byłoby, nawet wynikałoby z różnego rodzaju ustawodawstw, że moja wolność jest ograniczona wolnością mojego bliźniego, no nie? Czyli ta wolność wypowiedzi też teoretycznie powinna mieć granicę, to znaczy taką właśnie, żeby nie robić krzywdy komuś, czyja wrażliwość zostaje w tym momencie poruszona. No ale właśnie, to jak powinniśmy reagować? Znaczy, nie chcę cię prowokować do wydawania jakichś recept, osądów i dyrektyw, ale masz jakiś pomysł, Dominiko? Ja tylko dopowiem do tego pytania. Spróbuj wejść w skórę kogoś, kto nie zna się specjalnie na sztuce, nie? Kto nie jest ekspertem od tych tematów. Nie jest teologiem, nie jest, chciałem powiedzieć sztukmistrzem, nie jest teatrologiem, ani nikim w tym rodzaju. No dobra. Przyszła mi pierwsza myśl, kiedy reakcja mnie ucieszyła. Dysponuję co prawda tylko tym, co mi tam wypluł Facebook, ale wyskoczyła mi rzecz, która była piękna, to znaczy tłum młodych i nie tylko zresztą młodych ludzi w Paryżu z transparentem Je t'aime Jésus i śpiewających i modlących się gdzieś na ulicach Paryża. Więc pomyślałam sobie, że no jest mi to bliskie mojemu sercu. Nie, co prawda, żeby teraz modlitwa i transparenty były reakcją na to, co tam się działo na Sekwanie w czasie otwarcia, ale że tak, że takie kogo kocham, tak, że ten, że Jezus jest kimś realnym, konkretnym i tyle. To było dla mnie dobrym kontekstem. Natomiast macie rację, że trzeba w ogóle, musimy siebie nawzajem uczyć. To nie tylko, że tutaj jakiś teolog mniej lub bardziej wykształcony wyjaśni komuś, kto teologiem nie jest, co jest bluźnierstwem i jak to reagować, bo ja tego tak absolutnie nie widzę. Ja bym też się chciała uczyć od ludzi, którzy mają tak kapitalną wrażliwość, że ich to po prostu zabolało,
też bym chciała, żeby oni mi powiedzieli: hej Dominika, no nie możesz być taka po prostu chłodna tutaj. My kochamy, tak? My kochamy Pana Boga i nie chcemy być w ten sposób traktowani, więc jak gdyby to napominać, tak? Jak reagować, ale bez nad tym, co robić, kiedy nasze wartości, nasza wiara są atakowane, to jest bardzo ważna sprawa. Ale ja tu wrócę do tego, co już tam próbowałam wcześniej powiedzieć, że ja uważam, że to jest ważne nie tylko ze względu na to, co się w nas dzieje, ale to jest ważne ze względu na przekaz, jaki mamy dla innych, którzy nie wierzą. Dla których Kościół być może jest jedyne skojarzenie, że to jest ta instytucja, która nie pozwala na małżeństwa par homoseksualnych, tak? No bo tak by można domniemywać po tym performansie, że w zasadzie no to jest jedyne gdzieś tam skojarzenie istotne, a to Leonardo, Jezus, Kościół, sprzeciw wobec LGBT i się koło zamyka. Przecież mamy coś innego do przekazania. Mamy do przekazania to, że chcemy dla tych ludzi szczęścia, dobra i zbawienia w Jezusie Chrystusie. No więc tu musimy się zastanowić. No, tak, to taka moja pierwsza. No, Nasi drodzy widzowie, słuchacze, piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie i jakie reakcje według was są w takich sytuacjach jak ta. Bo już nie odnosimy się do samej tylko tego otwarcia igrzysk, ale w takich sytuacjach jak reagować? Może macie jakieś dobre pomysły. No bo trochę mi się przypomina ten słynny dowcip o duszyczce, która przybyła do nieba i była oprowadzana po gospodarstwie. Tu są ci, tu są tamci, tu jest światło życie, tam jest domowy kościół, tutaj komunione liberacjone, a tu duszyczko, tu musimy się grzecznie zachowywać, bo tutaj są przedstawiciele i tutaj pada nazwa jednego ruchu, no nie powiem przecież którego, żeby nie było, że stygmatyzuje. I oni myślą, że są w niebie. Czasami też myślimy, że jesteśmy sami na świecie, ale to rozumiem w Polsce, bo w Polsce to tak trochę było i opowiadała siostra od nas ze wspólnoty, która była jedyną dziewczyną niewierzącą, niechodzącą na religię w swojej klasie. No, rodzina niewierząca, tata milicjant i wszyscy chodzili na religię, a ona nie, czyli ona była tym ewenementem i ona była do zewangelizowania, tak? No a teraz jest już inaczej. Teraz to my jesteśmy momentami w mniejszości, przynajmniej tak jak się patrzy po różnych środowiskach i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym to by oznaczało, że musimy mieć jakąś propozycję poza reagowaniem na przejawy, bo co z tego, że my będziemy umieli zareagować, bo można umiejętnie reagować na takie sytuacje, ale czy my na co dzień mamy jakąś ofertę, no nie? Ja w moim życiu osobiście, nie? Czy ktoś ode mnie może coś pozytywnego na temat mojego mistrza, mojego Pana, mojego nauczyciela, mojego Jezusa, czy on może to usłyszeć? Ja bym w tę stronę jeszcze szedł. Zawiesiłam się, przepraszam, ale tak się zastanawiam nad po prostu taką prostą rzeczą, z którą mają problem nie tylko my tutaj wewnątrz kościelnie mamy, tylko po prostu wszyscy mamy z tym problem, gdzie komunikacja i bańki, w których funkcjonujemy, prawda? Tak. Czy to nie jest trochę to po prostu? Znaczy po prostu i nie po prostu, no, że jeżeli są już te bańki chrześcijańsko-katolickie, prawda? Mamy wewnątrz katolicyzmu swoje bańki, mamy bańki chrześcijańskie, gdzie nie chcemy zauważyć, że w tego samego Pana Jezusa Chrystusa wierzymy nie tylko my i mamy polityczne bańki i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam recepty. Ja błogosławię każdą osobę, która jest z innej bańki niż ja, z którą mi się udaje dogadywać i sobie myślę, jejku, no to znaczy, że to jest jeszcze możliwe, ale wiem, że często się okazuje, że nie jest możliwe. Przemek, a u was w Anglii, bo ja pamiętam jeżdżąc do Anglii swego czasu systematycznie, właściwie tam jak się wyszło na ulicę, to się żyło w świecie
jakby to powiedzieć, absolutnie kosmopolitycznym. Takim, gdzie było wszystkiego dużo, ale chrześcijaństwa akurat niekoniecznie. To zależy, gdzie ucho przyłożysz, nie? Bo to jest już bardzo indywidualne i lokalne. Trzeba powiedzieć, że szczególnie wolne kościoły są bardzo aktywne w ewangelizacji ulicznej i wychodzą na ulicę i nie widziałem, jeszcze mi się nie zdarzyła taka sytuacja, ale to mówię teraz wyłącznie o sobie, jakaś sytuacja wrogości okazywanej tym ludziom. Owszem, zdarza się, że ludzie wchodzą w dyskusję, rozmawiają, nie zgadzają się, nie? Ale te rzeczy się dzieją. Ulicami mojego miasta, które w większości jest powiedzmy hinduistyczno-sikhijsko-muzułmańskie, idzie sobie jednego dnia wielka procesja ze świątyni sikhijskiej, a innego dnia idzie droga krzyżowa, a jeszcze innego dnia procesja Bożego Ciała. I może dlatego, że i przedstawiciele innych religii też się, tak powiem, się tutaj Nie krępują. nie krępują, nie cykają się, po prostu to się wpisuje w pewien kontekst. Nie? Tutaj nie ma rzeczywiście, ten styl brytyjski, on jest zupełnie inny niż francuski chociażby, gdzie we Francji masz ten taki radykalny rozdział, taki wrogi właściwie można powiedzieć, nieprzyjazny między państwem a kościołem. O tyle tu nigdy nie było rewolucji. Nie? I to widać, że kościoły mają jakby inną sytuację, czy w ogóle wiary jako takie różnego rodzaju. W sensie religię. No niekoniecznie nawet, nie? Generalnie wierzysz w coś i jesteś z tym szanowany, nie? I to budzi respekt. I to jeszcze moi synowie też na to zwracali uwagę w czasach szkolnych. Wiecie, no bo w Polsce jak dzieciak jest w szkole, nie wiem, zaangażowany w kościele, spotyka się nieraz z hejtem. Nie mówię, że to jest powszechne, ale zdarza się. Bywa. Natomiast w Anglii ktoś, kto jest zaangażowany w swoim kościele, czy w swojej, tam gdzieś w swojej wierze, to budzi respekt, nie? To budzi szacunek, że no, coś takiego robi. Nie? Więc to są... Ale uwaga, bo to jest ważne, że tu ludzie domagają się uzasadnienia. Nie? Wchodzą w rozmowę, wchodzą w dyskusję. To jest kraj Darwina. I tutaj trzeba rzeczywiście mieć argumenty. Nie? Znaczy dobrze jest mieć argumenty w rozmowie, bo tu się nie przekrzyczy, nie? Człowieka. Trzeba rozmawiać. No w Polsce, przepraszam, tak tam wchodzę, ale tak sobie myślę, że w Polsce jednak mamy bardzo często do czynienia z taką ogromną podejrzliwością do tego, że sprawy związane z wiarą, ze sposobem przeżywania wiary mają rozstrzygać teologowie, tak? Żeby ich pytać, z nimi rozmawiać. Ja no naprawdę tak się temu nie mogę nadziwić, dlaczego właśnie a mamy mnóstwo wspólnot, ruchów, które z jednej strony są kapitalnie jakoś tam ożywiane przez Ducha Świętego, dużo dobra się dzieje, ale które mają tendencję dryfowania w kierunkach, gdzie może się okazać za chwileczkę z katolicyzmem nie mają za dużo wspólnego. I co? I zamiast się jakby z urzędu mieć taką reakcję, sprawdźmy, co na to nauczanie Kościoła, zobaczmy, jak to w teologii, przyjrzyjmy się temu, jak Kościół uczy naprawdę ten ortodoksyjny, katolicki Kościół. Nie, my jesteśmy w stanie się obrzucać czasami od właśnie co naprawdę się... Co mamy pod maską, wiesz? No tak, dokładnie. Tak, bo my pod maską możemy mieć cokolwiek. Natomiast jeżeli na zewnątrz jesteśmy wystarczająco wojowniczy, to nikt nam nic nie powie, no nie? I katolickość nasza ma pewien Teraz nie chciałbym może wskazywać na konkretne przejawy tej pobożności, żeby nie było, że którykolwiek z nich deprecjonuje, ale muszą być określone sposoby modlitwy, określone sposoby zachowania religijnego i każdy musi tak samo, żeby było, że jest katolickie. A to, że są różne duchowości w tym kościele i tak dalej. My jednak jesteśmy tak w bańkach to raz, ale dwa, nie lubimy specjalnie opuszczać naszej strefy komfortu i wpuszczać do niej
pewną inność, z którą trzeba by się skonfrontować, bo to, co Przemek powiedziałeś, bo to jest do zakwestionowania i trzeba by to uzasadnić, a Słowo Boże mówi, że my mamy być zawsze gotowi do uzasadnienia nadziei, która jest w nas. Czyli nie, że udowodnić, że my mamy rację, tylko na czym my opieramy naszą nadzieję, na czym my opieramy w ogóle to nasze przekonanie. Na przykład, na czym opiera się znaczenie dla nas ostatniej wieczerzy chociażby, dlaczego dotykanie tego czy sprzeciw wielu, jeszcze zależy od temperamentu, no nie, my mamy powiedzieć, dlaczego tak jest, a nie tylko domagać się do tego, domagać się tego, żeby ktoś to respektował. Ja myślę, że to w ogóle jest. Natomiast Ja tu jeszcze tylko wejdę w słowo, bo mi się wydaje, że to jest w ogóle dużo szerszy problem. To jest problem taki, że jako Polacy nie jesteśmy uczeni, szkoła nas tego nie uczy, dom nas tego nie uczy, sztuki argumentowania, sztuki dyskusji. Tak. Bo tak, my mamy ten problem w kościele, ale ten problem mamy w całym naszym życiu, w politycznym, rodzinnym, społecznym, wszędzie. Nie? My nie umiemy rozmawiać, nie umiemy argumentować, tylko się przekrzykujemy. I ten, kto będzie głośniej krzyczał, ten myśli, że ma rację. Moje własne dzieci mnie tu wyprowadzały z równowagi, kiedy rozmawialiśmy na różne tematy i smarkarz jeden mi mówi, argumentuj, nie? Mówię, teraz ci tu jak grzmotne będziesz miał argumenty, nie? Ale ja reaguję po polsku, nie? Otóż to, A on No. jest już sformowany przez angielską szkołę. na moje dziecięce I pytanie, on oczekuje argumentów. Dobrze, dlaczego? Nie jestem na moje przygotowany dziecięce na to. pytanie, dlaczego, Przemek, to pamiętasz, bo ci to pewnie mówiłem nie wiem ile razy. Mój ojciec nie. Dlaczego? Bo tak. Tak, no tak. Ale ci Dominika Tak samo robimy, no nie? wszedłem w słowo. Tak, przepraszamy bardzo. A ja się zasłuchałam, co ty mówisz i teraz ja nie, straciłam wątek, ale nie, już mi przyszedł. Bo ja myślałam, że oprócz tego, że sztuka argumentowania, czyli po prostu też sztuka myślenia, sztuka uważnego słuchania, prawda? Ale wiecie, Tak. to też po prostu chęć opowiedzenia, dzielenia się, taka kreatywna, twórcza chęć mówienia o tym, co dla nas jest ważne. Jakby popatrzeć nawet na tę ostatnią wieczerzę, już, prawda? Abstrahuję od tego, że można też mnóstwo ciekawych rzeczy mówić o sztuce, ale przecież czy my jesteśmy w stanie, my wierzący katolicy, opowiedzieć coś więcej o tym, czym była Pascha dla Żydów, na jakim świętowaniu się spotkali apostołowie, jak ważne było każdy zniesiony przez Jezusa wtedy było każde błogosławieństwo, jak to się wszystko wypełniało, jakie były zwyczaje związane z przeżywaniem Paschy. Przecież tam jest tyle cudownych historii, dzięki którym byśmy mogli o wiele głębiej przeżywać nasze chrześcijaństwo, ale też naszą katolickość, nasze rozumienie liturgii, gdybyśmy sami się tym potrafili jakby i w związku z tym później o tym ludziom opowiadać, prawda? Więc ja myślę, że tu mamy dużo do zrobienia. Tutaj Dominika zaczęłaś swoją wypowiedź od chęci, nie? Czy mamy chęć, a skończyłaś na umiejętności. I ja myślę, że to jest w ogóle klucz, nie? Że, No, ale to jeszcze dorzucę trzecie, Przemek. chęci może by się znalazły, nie? Ale Chęci, umiejętności to ale czy my mamy content? W sensie nie, że contentu brak, tylko no, nasza formacja religijna, przepraszam, ale wydaje mi się, że jednak pozostawia sporo do życzenia. Mówię jako gość, który spowiada od 30 paru lat i wiem, jak wyglądają spowiedzi, więc jakość naszego życia religijnego wydaje mi się, że pozostawia sporo do życzenia, więc żeby umieć się podzielić, trzeba mieć
Chcieć to możemy, prawda, sobie zrobić rachunek sumienia. Myślę, że akurat ci, którzy tutaj z nami są, słuchają, to raczej chcą się dzielić wiarą. Umiejętności, no to każdy sobie przyjrzy się, jakie ma talenty i co z nimi robi, tak? Natomiast ja się zastanawiam nad tym, że my czasami nie wierzymy, że znajdziemy klientów. Pracuję od 20 lat w katolickich mediach i czasami się zastanawiam, na ile my jesteśmy przekonani, że tam po drugiej stronie jest człowiek, który faktycznie czeka na te nasze treningi. Czy my czasami nie mamy takiego poczucia, no to jest już takie niszowe, to jest takie hermetyczne, a przecież o co chodzi, żeby to nie było niszowe i hermetyczne, tylko żebyśmy tak mówili, Mamy do zaoferowania. oczywiście, prawda, że jak będziemy sami przekonani, to też włożymy w to więcej, nie wiem, zapału, twórczości, działania, żeby to, nie chodzi o to, żeby było coś atrakcyjne, wiecie, na takiej zasadzie, jak nie wiem, jakaś produkcja medialna, tak, ale Czym, że jak będzie, to też nie jest źle, nie? nie, no oczywiście, jak to będzie profesjonalne, tak, ale nie chodzi, że jak gdyby Mhm. bo to jest samo w sobie atrakcyjne, to co mamy Mhm. do powiedzenia, tak, tylko teraz oczywiście pytanie, jak z tym wyjść, jak to zrobić, żeby to pociągnęło. No. Zobaczcie, No. że zaczęliśmy od bluźnierstwa i to bluźnierstwa domniemanego, rzekomego i tak dalej, i tak dalej. Coś, co można by ewentualnie i co wielu uznało za bluźnierstwo, a dochodzimy tak naprawdę do świadectwa wiary i do albo nie wiem, czy w zamian, ale w każdym razie jak my, chrześcijanie, możemy kreować to ogólne imaginarium, no nie? Czyli wyobraźnię ludzi, których mamy wokół siebie. Bo jeżeli oni sobie wyobrażają katolika jako tego, który będę tylko to wyobrażenie potwierdzał. Natomiast jeżeli ja, chrześcijanin, katolik, okażę się wolnym, szczęśliwym człowiekiem, który to zapraszam i powiem ci, jak to zrobić. No, to jest zupełnie jakby sytuacja jak ta, od której wyszliśmy, to przede wszystkim ona nie będzie nakręcała mojego sprzeciwu, no nie? Przypomniał mi się jeszcze, kiedy teraz mówiłeś o bluźnierstwie, przypomniał mi się, co Żydzi, którzy się bali, Hebrajczycy myślę, tak, którzy się bali chyba najbardziej ze wszystkich rzeczy właśnie, że mogą zbluźnić, że mogą obrazić Boga, do tego stopnia, że mieli podstawowy zakaz, tak, nie czynienia żadnych podobizn. Mhm. No, w związku z tym nie tylko, że z religijnych podobizn, ale w ogóle nie tworzyli, malowali ludzi również, prawda? Mhm. Więc Tak. cała taka historia, jak teraz otwarcie Igrzysk Olimpijskich w tym żydowskim świecie by się nie mogła wydarzyć przez właśnie zastosowanie tego zakazu. No ale popatrzmy, to nie o to chodzi, że my żyjemy w czasie zakazów, prawda? Że my ocalimy coś, co jest dla nas cenne, ważne właśnie tego typu zakazem. Tak sobie myślę, że dziś właśnie odwrotnie, jakby jak pozytywnie, prawda, popatrzeć na to, że żeby nie zbluźnić, nie potrzebuje zakazu, czy żeby ochronić Mhm. siebie przed bluźnierstwem, nie potrzebuje. Tak, Mhm. tu bym to pytanie przeniosła. No, chrześcijaństwo już nie miało zakazu. My jesteśmy, Włosi powiedzą vulnerabili, czyli ja nie wiem, wrażliwi, narażeni, krusi i tak dalej, dlatego, że żyjemy w logice wcielenia i No Jezus tak naprawdę sam siebie wystawił na to, że ktoś będzie się śmiał, nie wiem, że ma krzywe nogi albo proste nogi, albo że tak czy inaczej chodzi, albo że tak czy inaczej się zachowuje. Przecież to nie jest tak, że Jezus był inny niż my wszyscy i że chodził 10 centymetrów na ziemi, bo jeżeli był prawdziwym Bogiem, ale też prawdziwym człowiekiem, to znaczy, że miał swoje śmiesznostki, miał swoje różne takie rzeczy
I wiecie, jeżeli dojdziemy do może się okazać, że jesteśmy zupełnie na innej półce, tak? Mhm. Ja wam na chwilę tylko przerwę taką techniczną kwestię, bo pani Ania tutaj zwraca uwagę na to, że ciągle przerywa, głos zanika i naprawdę słabo słychać i ja potwierdzam, bo wy prawdopodobnie, tu mówię do Dominiki i do Roberta, słyszycie siebie dobrze, ale Tak, faktycznie różnie. jest taka fala zaników. Chcę tylko powiedzieć w tym momencie, że ta nasza rozmowa będzie również w formie podcastu, dlatego zapraszam tych, którzy jeszcze nie są w grupie Spiżarnia Wiary, żeby tam się zapisać na Facebooku. I kiedy tylko ten podcast się ukaże jako podcast i tam ten dźwięk będzie, tak powiem, w całości, wówczas damy wam znać, że będzie można nas spokojnie odsłuchać całość. Tych, którzy słuchają podcastu Koinonia Chrzciciel, też uspokajam, tam również. Chciałem powiedzieć zaopiekowani, to jest słowo, którego nie znoszę, ale które się ostatnio Jest dużo myśli, które przychodzą człowiekowi w związku z tym, co się wydarzyło, w związku też z reakcjami, o których tutaj z Dominiką mówiliśmy. Myślę sobie, że fajnie byłoby, gdybyście pisali w komentarzach o tym, jak wy to przeżywacie, co wy o tym myślicie i co najważniejsze, dlaczego tak, a nie inaczej myślicie. Bo wtedy ta rozmowa będzie nie tylko wylaniem emocji, ale ona się stanie pewną opowieścią i pewnym przekazem konstruktywnym, budującym. Przemysław, jakieś ogłoszenia parafialne? Mnie cieszy bardzo, że generalnie patrząc po rozmowach, które już są na kanale Spiżarnia Wiary, czytacie komentarze, bo raz, że komentujecie, dwa, komentujecie komentarze, więc to się wszystko tam dzieje. Ogłoszenia parafialne. No, ogłoszenia parafialne są takie, Dominika. Bardzo ci dziękujemy za to, że zrobiłaś sobie przerwę w chodzeniu po górach. Gdzie tam? Wróciła do suchego pomieszczenia, przecież tam leje, rozumiesz? O czym my rozmawiamy? Absolutnie, to jest dobrze. Chciałem udramatyzować trochę tę sytuację, no ale dobrze. Dziękuję. To ja wam bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że mogłam się włączyć w rozmowę. Ja chcę powiedzieć, że liczę na to, że nie po raz ostatni. Święte słowa. To też mi miło. Ja tylko powiem, że w tej chwili mamy początek sierpnia i dla tych, którzy oczekują i już są wytęsknieni, dr Magdaleny Jóźwik, tak, są nagrane 2 rozmowy dotyczące modlitwy, więc dużo ciekawych treści związanych z modlitwą. Czekajcie na to, ale potem będzie przerwa, gdyż ponieważ udaje się z rodziną na wakacje, więc nie będziemy nagrywać. Mogą być jakieś informacje, wiadomości, zdjęcia i tak dalej, ale większych nagrań nie będzie, więc sierpień taki będzie miesiącem nie tylko trzeźwości, ale również trochę tak przerwy. Słuchaj, a u mnie każdy miesiąc jest miesiącem trzeźwości. To ja nie wiem, czy ja żyję non-stop w sierpniu, czy o co chodzi? Księża, mój Boże. Kiedy mówię trzeźwości, nie mam na myśli abstynencji, broń Boże. Dobrze, to bo byśmy tutaj zeszli od razu. Tak. Dobrze. Robercie, w twoje ręce. Więc ja też będę wyjeżdżał, jadę sobie na kurs Paweł do Rzymu w 30-lecie mojego własnego, w którym brałem udział. Tym razem jadę tłumaczyć ten kurs. Po drodze u nas w Błotnicy mamy w tym tygodniu już spotkanie dla mężczyzn. Potem będziemy mieli jeszcze spotkanie dla pań po 20. Oaza Błotnica, jak sobie poszukacie, to wszystkie. Wiesz, Panie Jezu, za to, że towarzyszysz nam ciągle i zawsze, że jesteś takim pięknym, fantastycznym tematem do rozmowy i że o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, i tak zawsze dojdziemy.
na wieki wieków. Amen. Amen. Podzielcie się, moi drodzy, jeszcze z nami swoimi planami wakacyjnymi, bo niektórzy z Was są już po urlopach, niektórzy w trakcie, a niektórzy dopiero się wybierają. Czy macie w planach jakieś rekolekcje, jakąś formację? To, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to formowanie tej umiejętności dzielenia się dobrą nowiną. Czy coś takiego w czasie tych wakacji będziecie robić? Ciekaw jestem. I co? Jakie konkretnie propozycje? Jak tylko się da, najszybciej. Nikt już nic?